Dziękuję Martynie za słowo wstępu. I tak, Miasto Zmian to coś, właściwie projekt. To właściwie coś więcej niż projekt, bo to jest właściwie pewien sposób działania. Pewien sposób działania, który powoduje, że nie przekazujemy naszym rówieśnikom nasze doświadczenia, to co już nam udało się zrobić, że dzięki naszej pracy wcześniejszej, temu, że zaangażowaliśmy się miesiąc, 2 miesiące, pół roku wcześniej od nich, jesteśmy w stanie już im pomóc robić ich własne projekty. I Miasto Zmian to był program wolontariatu Starań Warszawy o tytułu ESK 2016. I tak naprawdę był jedynym wolontariatem tych starań i był też niezwykły, dlatego że nie zakładał tylko latania z roll-upami i z plakatami, tylko chcieliśmy, żeby ten program był czymś więcej, żeby był faktyczną okazją do tego, żeby wprowadzić zmiany w mieście, do tego, żeby faktycznie pokazać, co jest dla młodych warszawiaków ważne. I w ramach tego programu powstało 8 projektów lokalnych, zorganizowanych tylko i wyłącznie przez licealistów przy wsparciu mentorów i takich warsztatach podstawowych z tego, jak prowadzić projekty, jak działać, jak rozmawiać z mieszkańcami. I też to jest bardzo ważne, że działaliśmy trochę w warunkach takiego kryzysu, tak? To znaczy jest kryzys, są 3 miesiące i robimy projekt. I robimy projekt, który chcemy, żeby był fajny, żeby jego efekty były na dalsze miesiące, nie tylko jednorazowe. I to, co jest też bardzo ważne, to to, że założyliśmy od początku, że to, czym wolontariusze będą się posługiwali, te narzędzia, to mają być przede wszystkim narzędzia, które korzystają z ich pracy, z pracy ich znajomych, z jakichś możliwości, które dają im kontakty, które oni już zdobyli i że te małe narzędzia powodują dużą zmianę. I myślę, że to jest bardzo ważne dla wszystkich osób, które zaczynają, których, tak jak Martyna powiedziała, zaczynają działać już nie w tej części, gdzie robią polecenia, wykonują polecenia osób, które znają się od nich na czymś lepiej, tylko już mają własny projekt, robią coś sami. I to jest właśnie bardzo ważne, żeby stawiać na rzeczy, małe rzeczy, które w większości są bezpłatne, na narzędzia, które pozwalają powodować większą zmianę. I tu zdecydowanie internet jest czymś takim, co naprawdę pomaga i pozwala zorganizować ludzi wokół jakiejś idei. I te idee są różne, bo zaczynając od pokazu mody, który był projektem najbardziej warszawskim ze wszystkich, ogólnowarszawskim, poprzez projekt rewitalizacji parku Picassa na Białołęce, gdzie powstała stała infrastruktura dla spotkań z mieszkańcami i gdzie po prostu postawiono szalugi i organizowane są tymczasowe wystawy. Poprzez projekt, który jest promowany teraz na Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych i znalazł się w jego reklamówce, czyli Stalowa 14. Projekt wolontariuszy, była ich na początku 5. Mieli animatora, mentora i animatora praktykanta i udało im się ściągnąć kolejne 30 osób. I ten projekt pokazuje właśnie idealnie, że jeżeli się chce coś zrobić, jeżeli jest determinacja w kierunku tego, żeby osiągnąć jakiś cel, to można to osiągnąć, nawet jeżeli jest mało czasu, nawet jeżeli jest mało środków, bo oni zaczynali z 1000 złotych. To jest to, co dostali na wstępie. Udało im się pozyskać sponsora, udało im się pozyskać osoby, które świadczyły pracę za darmo, tak, czyli byli tymi wolontariuszami, o których Martyna mówiła. I dzięki temu udało się zrobić projekt, który nie dość, że przekonał mieszkańców, to jeszcze faktycznie przychodząc tam czuje się, że to jest miejsce, w którym coś dalej się będzie działo i jest to inicjatywa prężna i taka, która na pewno będzie się rozwijała w przyszłości. Myślę, że też jest bardzo ważne to, co było w tym programie, to znaczy to, że każdy ma szansę. Czyli niezależnie od tego, jaki mam pomysł, czy chcę działać na Ursynowie, czy chcę działać w Śródmieściu, czy chcę działać ogólnowarszawsko, to mogę to robić. I myślę, że też jest ważne, żeby pokazać licealistom rzeczy, o których oni czasami nie wiedzą. Że jako grupy nieformalne mogą bardzo wiele w urzędach uzyskać, że są przyjazne urzędy dzielnic, które pomagają młodym ludziom działać, że są doświadczeni ludzie z organizacji pozarządowych, którzy mogą pomóc, mogą wesprzeć czasami też finansowo, czasami tylko tym, żeby na przykład coś wydrukować lub po prostu polecić na swoim fanpage'u na Facebooku. I to się zaczyna od prostych rzeczy i te rzeczy się później kumulują i z tego robią się projekty i to jest bardzo ważne, żeby pamiętać w tym wszystkim o wykorzystaniu własnych kontaktów. Bo to właśnie te nasze kontakty, te sieci, w których jesteśmy, tak, to jest takie ostatnio popularne powiedzenie, że ten kapitał ludzki to są te sieci ludzi, sieci naszych kontaktów, naszych znajomych i
pamiętajmy o tym, że nasza grupa ludzi młodych ma najwyższy kapitał towarzysko-sąsiedzki. Mamy najwięcej kontaktów, najwięcej się spotykamy, to jest dla nas ważne. To jest taka część naszego życia, w której my chcemy spotykać się ze znajomymi, robić coś ze znajomymi i naprawdę nie ma przeszkód, żeby ze znajomymi robić też projekty społeczne, bo niestety jesteśmy grupą, w której jest najniższy kapitał stowarzyszeniowo-obywatelski. Co mam nadzieję, że się zmieni i mam nadzieję, że dzięki takim programom jak Miasto Zmian, dzięki temu, że coraz więcej rzeczy można przez internet zobaczyć, że można się zaangażować, można skorzystać właśnie na tym, że na tej otwartości organizacji, że dzięki temu właśnie za 5, 10, 20 lat w Warszawie będziemy mieli nie jedno spotkanie TEDx Youth at Warsaw rocznie, tylko takich spotkań będzie 5, bo będziemy mieli faktycznie o czym rozmawiać. Dziękuję.